Hejka kochani, zabieram Was w podróż na Malediwy i to nie byle jaką, bo na prawdziwą podwodną przygodę po rajskich atolach i turkusowych wodach tego niesamowitego miejsca. Przez tydzień codziennie schodziliśmy pod wodę i widzieliśmy absolutnie wszystko. Od ogromnych mant, przez całe rodziny płaszczek, poprzez dziesiątki reef sharków, a nawet ogromnego rekina tygrysiego. Do tego oczywiście rajskie krajobrazy, boskie wysepki i oczywiście życie na statku. Także jeżeli lubicie takie klimaty, to koniecznie zostawcie lajka, subika albo komentarz. To ogromna motywacja do działania, a tymczasem nie przedłużajmy i zacznijmy od początku. Moja droga na Malediwy była dość długa i trochę męcząca, ale zdecydowanie warta każdej chwili. Najpierw pociąg ze Szczecina do Warszawy, potem 6-godzinny lot do Dubaju. Tam miałam aż 8 godzin przesiadki, więc idealnie, żeby nadrobić seriale i nabić tysiące kroków krążąc po terminalu. Na koniec jeszcze 4-godzinny lot z Dubaju do Male, a wszystko realizowane przez Fly Dubai. Całość wyszła niecałe 3600 zł, w tym bagaż rejestrowany 20 kg. I wreszcie ostatnia godzina lotu. Za oknem pojawiły się przepiękne widoki, wyspy, atole i długie pasma raf koralowych. Już wtedy wiedziałam, że to będzie wyjątkowa podróż. A kiedy na horyzoncie zobaczyłam charakterystyczny most przy Male, to już było pewne, lądujemy. Także moi drodzy, witajcie na Malediwach. No to teraz trochę o samym wyjeździe typu liveaboard. Na ten wyjazd wybrałam się z moją nurkową bestii, Ali. Oto ona. Zdecydowałyśmy się na łódź Horizon 3, którą zarezerwowałyśmy oczywiście przez liveaboard.com. Pakiet obejmował 7 dni i 8 nocy, 3 posiłki dziennie w formie bufetu, przekąski, deserki, darmową kawę i herbatę oraz 18 nurkowań w cenie. Całość kosztowała około $1800 od osoby, plus napiwki i drobne wydatki. Jak na Malediwy, naprawdę jedna z bardziej ekonomicznych opcji, także z takim minimalnym kosztem należy się liczyć. No dobra, to teraz czas na mały tour po naszej łodzi. Najpierw nasz pokoik. Niewielki, ale nie narzekamy, bo nie siedzieć w pokoju tu przyjechałyśmy. Klimatyzacja. Tutaj łazienka. Na korytarzu rozpiska dziennych aktywności i nurkowań, żeby każdy wiedział co i jak. Tuż obok Horizona zawsze pływała mniejsza łódź. Tam trzymaliśmy cały sprzęt i to właśnie ona zawoziła nas na każde nurkowanie. Dzięki temu główny pokład był czysty i wolny od butli czy sprzętu, więc spokojnie mogliśmy tam mieć swoją strefę chilloutu. Z tyłu łodzi było moje ulubione miejsce do uzupełnienia dive-loga po nurkowaniu. Obowiązkowy punkt każdego dnia. A obok, na wypadek gdyby ktoś zgłodniał, zawsze czekały lokalne bananki. Na dolnym pokładzie znajdowały się kolejne pokoje, poziom wyżej leżaczki i jacuzzi, choć podczas naszego rejsu z jakiegoś powodu nie było uruchomione. Za to na samym szczycie moja ulubiona strefa jaszczura. Pokład do opalania, z którego po niemal każdym nurkowaniu podziwiałam rajskie wysepki, sandbary i pocztówkowe rafy otoczone niesamowitym turkusem tutejszego morza. W środku spory lounge z kanapami i stołami, miejsce do ładowania elektroniki, a dalej stołówka, w której serwowane były wszystkie posiłki. A wieczorami? Wieczory to był istny spektakl. Malediwskie zachody słońca oglądane z każdego poziomu statku. No spójrzcie sami. Teraz przechodzimy do crème de la crème całego wyjazdu, czyli do nurkowań. W sumie było ich 18, a teraz w skrócie opowiem Wam o tych, które najbardziej zapadły mi w pamięć. No to zacznijmy od atolu Razdu. Widoczność była po prostu bajeczna. Już na starcie 2 rekiny, potem spotkanie z rekinem śpiochem, a chwilę później całe stado, czyli jakieś 7 white tip reef sharków. Do tego przepiękne żółte yellow snapery i masa kolorowych ryb. Potem żółw, który przepłynął dosłownie kilka centymetrów obok mnie, a sekundy później majestatyczna Eagle Ray. Na sam koniec nagle tuż przed nami ogromna ryba Napoleon. Niesamowite nurkowanie. Po wszystkim wróciliśmy na łódź, dopłynęliśmy do kolejnego atolu i standardowo dive log, posiłek i kolejny skok do wody.
Fish Tank to zdecydowanie jeden z moich ulubionych spotów. Kolory jak z bajki, świetna widoczność i przede wszystkim płaszczki. Było ich mnóstwo, pływały dookoła nas i pozowały jak modelki. Do tego żółw, rekordowa ilość muren, co szczególnie ucieszyło Ali, która jest ich wielką fanką, także zaserwowałam jej taką oto sesję. Teraz nurkowanie nocne w pobliżu Festu Lagoon. Tego wieczoru załoga zostawiła światła pod statkiem, żeby zwabić manty w pobliżu Cleaning Station. Najpierw podpłynęły ciekawskie nurse sharki, zobaczcie jak blisko. Wow! A potem pojawiła się ona, ogromna manta. Widok, który zapierał dech w piersiach. Tutaj możecie zobaczyć, jak manty tańczyły wokół nas, bawiąc się pośród świateł naszych latarek. A po wyjściu wody wskoczyłam jeszcze z maską i rurką, żeby chwilę pobyć z nią swobodnie bez akwalungu. Mega przeżycie. A skoro o mantach mowa, kolejne niesamowite spotkanie czekało nas nazajutrz przy Mahi Rock. Cała godzina w towarzystwie 4 spektakularnych mant, które krążyły wokół nas bez najmniejszego stresu. Idealnie pozowały do zdjęć, a my byliśmy w totalnym zachwycie. Zresztą spójrzcie tylko na te klipy. Na spocie Kudera Tila sceneria była jak ze snu. Tysiące żółtych snaperów otaczających nas z każdej strony, a kolory tak intensywne, że aż trudno było uwierzyć oczom. Do tego spory gruper, który spokojnie dryfował obok i inne kolorowe maleństwa ukrywające się wewnątrz koralowców. No a po takim porannym nurkowaniu, jak już się pewnie domyślacie, kawka, śniadanko, chwila jaszczurzenia u góry i oczywiście co? Następne nurkowanie. Na Dgigiri odbiliśmy inne, bo bardzo płytkie nurkowanie w towarzystwie nurse sharków. Nie były one ani trochę nieśmiałe i podpływały naprawdę blisko. Ten osobnik zdecydowanie chciał mnie posmyrać po nodze, ale miałam dobry refleks. Innego rodzaju spotkanie z rekinami to spot Felidu Miyarikandu. Tutaj nurkowaliśmy praktycznie w jednym miejscu przy 5 hakami do rafy. A przed nami pokaźne black i white tip sharki. Widok był naprawdę epicki. Na powrocie spotkaliśmy jeszcze ogromną mantę i całą gromadę kolorowych rybek. Oczywiście cały wyjazd to nie tylko nurkowania. Były też dodatkowe atrakcje, na przykład wycieczka na jedną z lokalnych wysp, gdzie mogliśmy poczuć idylliczny klimat codziennego życia mieszkańców. Długi spacer przy zachodzącym słońcu, taki oto słodziak, beztroskie hasanie po plaży, wygłupy na palmie i czas dla paparazzi, czyli najlepsze możliwe zakończenie nurkowego dnia. Innym razem pyszny grill na plaży prosto pod gwiazdami.
Jedna z największych niespodzianek, na 2 nurkowaniach spotkaliśmy naszych znajomych, którzy zupełnym przypadkiem byli w tym samym czasie na innym rejsie. Nasze zdziwienie ogromne. Hello friends! A teraz skrót z kilku bardziej chillowych spotów, które może nie były aż tak spektakularne, ale zdecydowanie miały swój klimat i zostawiły przepiękne wspomnienia. Pierwszy to Nugiri, miejsce, które wyglądało jak prawdziwe akwarium. Intensywny kolor wody i niesamowita ilość ryb sprawiały, że można było tam dryfować bez końca. Kolejny to Chocholatila, pełen koralowców i tysięcy ryb, które tworzyły bajkową scenerię. I właśnie tam strzeliłam sobie cute kadr z Nemo. Potem Fez du Rec, mała eksploracja rybackiego kutra, a na deser niespodzianka. Piękna manta, która towarzyszyła nam do samego końca nurkowania. I wreszcie Batalatila, miejsce, gdzie przydały się haki rafowe. Silny prąd, pełna życia rafa i to niezwykłe uczucie, kiedy przypinasz się i po prostu obserwujesz spektakl natury przed sobą. A na koniec powróciliśmy do miejsca naszego pierwszego nurkowania i to była świetna decyzja. Tym razem widoczność była jeszcze lepsza, rekinów więcej, a do tego pojawił się Tiger Shark i Guitar Shark. Idealne zakończenie nurkowej części wyprawy. Na koniec, już w drodze powrotnej, miałam kilka godzin przysiadki w Dubaju, których nie mogłam zmarnować, więc wskoczyłam w metro i ruszyłam do centrum. Burcz Khalifa, plaża, szybki spacer, wszystkie obowiązkowe must-see odhaczone. Było gorąco, niesamowicie czysto i wiem jedno, do Dubaju na pewno jeszcze wrócę, ale następnym razem na nieco dłużej. No i tak właśnie wygląda mój wyjazd nurkowy typu liveaboard na Malediwach. Połączenie wspaniałych nurkowań, niezapomnianych przygód i totalnego relaksu. Jeżeli marzyliście o zwiedzeniu Malediwów właśnie z perspektywy nurka, to jest to chyba najlepsze rozwiązanie. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało dajcie znać w komentarzu. Ja z przyjemnością odpowiem, a jeżeli macie ochotę na więcej, to zapraszam na mój poprzedni film z liveaboardu w Egipcie. O tutaj! A tymczasem wielkie dzięki za wytrwanie do końca i widzimy się w kolejnym odcinku.